wellness, luksusowe perfumy i kryształy Swarowskiego. Brzmi jak moja lista prezentów urodzinowych, a to tylko kilka elementów nowego Mercedesa klasy S Coupe. Zapraszam na test. Chyba muszę zacząć od tego, co powiedziałam na początku. O perfumach w samochodzie już Wam opowiadałam w teście CLS-a. Tutaj jest inny zapach, też bardzo ładny. Kryształy Swarowskiego są w reflektorach S-klasy Coupe, jest ich 47, dodają samochodowi wyjątkowości i kosztują niecałe 13 000. Ale co z tym wellness? Wiadomo, że nie zawsze masz taki sam humor. Jednego dnia potrzebujesz się obudzić, drugiego wyciszyć, trzeciego rozluźnić napięte mięśnie. Możesz to wszystko zrobić w Mercedesie. Jak to działa? To połączenie kilku systemów klimatyzacji, natężenia zapachu perfum, podgrzewania i wentylacji siedzeń, masażu oraz, uwaga, odpowiedniej muzyki. W samochodzie jest wgranych kilka utworów, ale jeśli masz własną bibliotekę piosenek, to Mercedes sam wybierze coś odpowiedniego w oparciu o liczbę bitów na minutę. Wiesz, Jamiroquai na rozruszenie, Lana Del Rey na wyciszenie. I do tego dopasowany odcień oświetlenia nastrojowego. Dalej nie łapię, po co to oświetlenie jest, ale jak rozumiem, jestem w mniejszości. Jest za to jeden detal, który we wnętrzu Mercedesa klasy S Coupe bardzo mi się spodobał. To dach panoramiczny z opcją przyciemnienia. To nie jest nowość, ale tutaj wyjątkowo mi pasuje, bo całe wnętrze jest wyjątkowo mercedesowe, a tego, kto wybrał czerwoną skórę zamiast brązowej, chętnie bym uściskała. Czerwona nie jest też tak nudna jak czarna, a bardziej praktyczna niż kremowa, bo na kremowej mogą się zrobić ślady z dżinsów. Jestem zachwycona wyglądem kokpitu. Dwa jednakowej wielkości ekrany, każdy o przekątnej 12,3 cala, schowane za jedną szybą, wyglądają bardzo nowocześnie, ale są intuicyjne w obsłudze. Wszystko jest cyfrowe, więc można wybrać jeden z 3 wyglądów zegarów wedle upodobania. Można też mówić do samochodu, a wszystkie niezbędne funkcje obsługiwać gestami z kierownicy. 400-litrowy bagażnik pozwoli się spakować na wyjazd. Nie mówię o rodzinie 2+2, chociaż jeżeli zabierzesz ze sobą dzieciaki z tyłu, docenią podgrzewane fotele. Taki samochód budzi respekt na drodze. Wszyscy znają ten znaczek, wszyscy wiedzą też, że S w oznaczeniu modelu, o cholera, ale dzisiaj ślisko, że S w oznaczeniu modelu to bardzo dobrze. To jest samochód, który kupujesz, bo chcesz, a nie dlatego, że musisz. Kiedy jedziesz nim drogą, czujesz się po królewsku. Po pierwsze, z uwagi na ten szacunek, o którym mówiłam, a po drugie z uwagi na komfort jazdy. 4-litrowe V8 o mocy 469 koni mechanicznych ma przyjemny dźwięk, daje Ci zapas mocy. Czego chcieć więcej? Co prawda Mercedes obiecuje 8,5 litra na 100 km w cyklu mieszanym, ale moim zdaniem 11 litrów jest bardziej prawdopodobne w trasie. Pewnie gdybym jechała sama, a nie zdała się na tempomat, dałoby się jeszcze trochę uciąć, ale zabawa aktywnym tempomatem i systemami wsparcia kierowcy jest zbyt fajna, żebym ją sobie darowała. Dzięki systemowi Distronic samochód sam zwalnia przed zakrętami czy rondami. Przyznaję, samo uruchomienie aktywnego tempomatu zajęło mi chwilę dłużej niż w BMW, ale to tylko dlatego, że BMW jeżdżę częściej. To, co zasługuje natomiast na ogromną pochwałę, to integracja systemu Distronic z Android Auto.
Wiem, że Mercedes ma własną nawigację, własną apkę mobilną i tak dalej, ale mnożenie bytów mnie nie interesuje. Mój telefon wie, kiedy i dokąd chcę jechać i Android Auto jest do tego najlepszym narzędziem. Przy okazji, jeśli go jeszcze nie znasz, link gdzieś nade mną i w opisie wideo. Wracając do integracji. Kiedy uruchomię prowadzenie do celu w Android Auto, mam powiadomienia o nadchodzących manewrach przed sobą, ale samochód zwalnia też przed planowanymi tu zakrętami czy przed dojechaniem do ronda. To robi wrażenie. A to nie wszystko. Ustawiłam sobie aktywny tempomat i chcę zmienić pas. Klik kierunkowskaz i samochód sam zmieni pas, upewniwszy się, że nic nie nadjeżdża. Jeszcze trochę i nie będzie nalegać, żebym trzymała ręce na kierownicy. Jeśli będę mogła dzięki temu wyskoczyć na Mazury czy nad morze i po drodze odebrać parę maili, czy, bo ja wiem, poczytać książkę, to czemu nie? Drogowe emocje i tak zwykle są negatywne. Jak jedziesz, baranie? Na YouTubie Leonardo pyta, do kogo moim zdaniem skierowany jest ten samochód. Myślę, że to ktoś, kto lubi komfort. Te fotele są tak wygodne, można w nich siedzieć godzinami, naprawdę. Lubi też technologię, bo nie po to powstała nowa S-klasa, żeby tego wszystkiego nie używać. Musi też lubić moc pod nogą, chociaż nie na tyle, żeby musieć kupić AMG S63. I przede wszystkim to ktoś, kto lubi jeździć sam albo we dwójkę na wycieczki, bo ten samochód jest do tego stworzony. A co Ty myślisz o tym samochodzie? Komentuj, dziel się tym wideo ze znajomymi i nie zapomnij wrócić tutaj w kolejny czwartek o tej samej porze na kolejny materiał motoryzacyjny. Dzięki i do zobaczenia!